Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcineczek, oczywiście seria Le Mache. Niestety nie ma tutaj zbyt często tych odcinków, bo nadal czekamy na tą aktualizację. Być może pod koniec tego odcinka kilka słów na ten temat powiem. Tak więc, no niestety, musimy tutaj troszeczkę wstrzymywać się z taką intensywną rozgrywką. Ale jak widzicie, słoma już tutaj ładnie zbelowana. W poprzednim odcinku na tym kawałku muciliśmy, co to było, orkisz, jeżeli się nie mylę. I w sumie, powiem wam, że 17 000 zebraliśmy. Nie spodziewałem się, że aż tak dużo zabierzemy. Nie wiem, czy ta belka się utrzyma. Chyba się utrzyma, bo tak słabo złapałem to. Dobra, tutaj sobie postawimy, bo za chwilę tutaj przyczepką przyjedziemy i będziemy wywozić tą słomę. Tak więc to już jest pierwszy nabytek w dzisiejszym odcinku. Kupiłem przyczepę do wywozu słomy. Ona będzie docelowo właśnie do wożenia słomy, aż kiedyś zakupię przyczepę, która będzie to robiła w trybie automatycznym, ale niekoniecznie chodzi mi o to, aby miało to jakiś związek z autoloadem, tylko po prostu są też rozwiązania, które powodują, że będzie można to zrobić troszeczkę bardziej zautomatyzowany sposób. Lecimy sobie teraz na drugie pole, ponieważ na drugim polu było posiane, znaczy w sumie my zebraliśmy, nie? To był pszenica, jeżeli się nie mylę, ozima i tutaj zebraliśmy chyba około 15 000 litrów, jeżeli się nie mylę. Tutaj oczywiście robiliśmy to na live'ie, tak więc wielkie dzięki panowie, że mi pomogliście. I teraz się zastanawiałem, bo tutaj taka biała krowa chodzi moja, nie? A ja myślałem, że belka tam uciekała, ale nie. Tak się zastanawiałem, bo tak przez ułamek sekundy myślałem, że to właśnie belka, nie? Ale mówię, co ona by tam robiła? Przeskoczyłaby jeszcze przez płot, ale nie, no bez przesady. No dobra, nieważne. Co ja tam sobie przez sekundę zobaczyłem, ale to nie była prawda. Dobra, poustawiamy sobie te belki, bo tak jak powiedziałem, będę chciał to wywieźć jeszcze dzisiaj. Zauważcie, jaka jest godzina, 17. To jest 4. odcinek w tym miesiącu. Ale to jest kwestia tego typu, że rozpoczynamy tu rozgrywkę, to więc wiele rzeczy jest do zrobienia. Tu dzisiaj jeszcze będziemy na pewno wapnować. Przynajmniej na jednym z pól będziemy wapnować. Najprawdopodobniej chyba łąkę zaczniemy, bo tą łąkę chciałbym przygotować, chociaż zobaczymy. Najpierw jeszcze zrobimy sobie tutaj wstęp do rolnictwa precyzyjnego, czyli próbkowanie i tak dalej, bo tego jeszcze tutaj nie zrobiłem, z racji tego, że no generalnie ja mam coś takiego, że jednak żniwa, mimo tego, że jak rozpoczynam rozgrywkę, to sobie rozpoczynam bez rolnictwa precyzyjnego. Dopiero jak zbiorę odpowiednie tutaj zboża, to wtedy zaczynam rolnictwo precyzyjne. Tutaj na kilku polach już zostało zebrane. Tak więc aktualnie mam 4 pola, na których mógłbym nawozić wapno. Tak więc oczywiście będziemy musieli zakupić odpowiedni sprzęt do nawożenia i będzie to rozsiewacz do wapna i nawozów. Tutaj chciałbym mieć taką maszynę, która na samym początku będzie dosyć uniwersalna. Zastosowałem też modyfikację, która mi pozwoli właśnie stosować zarówno wapno i nawóz w tym samym rozsiewaczu. Tak więc ten rozsiewacz już nawet został zaktualizowany. Aha, w ogóle kombajn, który kupiłem, to na Modcubie też już jest zaktualizowany, tak więc nawet nie wiem za bardzo, co tam zostało jeszcze poprawione. Mi się wydaje, że całkiem fajny jest ten kombajn, tak więc tutaj też pod górkę spokojnie sobie dawał radę. Właśnie chodziło mi o to, jak to będzie z mocą. Tu jest trochę większa górka, nawet nie widziałem różnicy, żeby coś tak było. Tylko jedyna mało fajna rzecz to, no, że niesamowicie szybko gania, nie? Ale jeżeli sobie włączymy ten tempomat, to wtedy już jest całkiem spoko. Dobra, poustawiamy sobie to tutaj. Ile tak? Tutaj już jest czyściutko. Jeszcze tam, nie wiem, czy to zrobić drugą taką grupę. Chyba zrobimy sobie drugą, żeby podjechać tutaj ciągnikiem. Przyczepka, za chwilę ją pokażę, bo ona już jest kupiona, jest w sklepie i tam wreszcie renówka będzie miała co do roboty. Tak więc ją tutaj przyciągniemy. Ona będzie dzisiaj używana również do transportu najprawdopodobniej big bagów. Chociaż nie wiem, jak to będzie. Czy ja będę kupował to jeszcze, bo wapnować będę chciał. Tak więc dzisiaj troszeczkę tych wydatków będzie. Co prawda jest troszeczkę tych pieniędzy, mimo tego, że jeszcze nie wszystkie maszyny, które chcę sprzedać, to sprzedałem, ale też robiliśmy sobie tutaj różne kontrakty i w związku z tym troszeczkę tych pieniędzy jest, tak więc fajnie. No, oczywiście na pewnym etapie będziemy musieli tutaj zacząć się posiłkować jakimiś kredytami albo leasingiem. Na razie kupuję wszystko za gotówkę, ale to pewnie dosyć szybko się zmieni. Dobra, wezmę sobie od razu w sumie jedną grupę zrobię, bo
Tutaj okazuje się, że tylko są 4 belki, tak więc nie ma sensu tutaj rozdzielać to. Okej, i sobie tutaj to położymy tutaj. W sumie wiecie co, tak nawet się zastanawiałem, czy w ogóle kupować tą przyczepkę, bo ja ją kupiłem do przewozu belek zasadniczo, ale też pewnie jakieś palety będzie przewoziła i tak dalej. Docelowo szukałem takiego rozwiązania, które nie byłoby, bo miałem fajną taką modyfikację przyczepa, którą tam można modyfikować i z jednej przyczepy macie 17 opcji łącznie z rozrzutnikiem i innych takich rzeczy, ale w zasadzie chciałbym unikać takich rozwiązań, takich kombajnów powiedzmy, mimo tego, że przyczepa to jednak kombajn. Chciałbym mieć tylko takie, na tej serii troszeczkę inaczej do tego podejść, w tym sensie, że jak kupuję przyczepę, to ona ma jakieś tam już jedne zastosowanie, ewentualnie można tam jakieś tam delikatne modyfikacje typu, nie wiem, burtę tam podnieść i coś takiego, ale żeby całkowicie zmienić jak gdyby zastosowanie, to nie chciałbym takiego, czegoś takiego, bo właśnie na tej serii tak sobie pomyślałem, że tak to będzie działało. Dobra. W sumie tak naprawdę to z racji tego, że niedaleko jest ta obora, to mógłbym nawet to dowieść sobie tak, że bez tej przyczepy, ale tak jak powiedziałem, być może ona mi będzie potrzebna do tego, aby tutaj za chwilę wozić wapno, bo jeszcze dzisiaj będziemy tu wapnować. Aha, w ogóle, jeżeli już jesteśmy tutaj na polu, to zróbmy wreszcie te badania dla rolnictwa precyzyjnego, żeby nie było czegoś takiego, że my tutaj sobie jeździmy. Teraz tak, tu jest rolnictwo precyzyjne, 50, 42, na razie nie będę sprzedawał, więc tą łąkę też trzeba będzie zrobić. Dobra, tutaj zrobimy sobie badanie, w ogóle zobaczymy, jakie są tutaj gleby, nie? Okej. No jest troszeczkę mozaiki. Na tej mapie mapa gleb jest dosyć ciekawa, to pokazywałem wam na prezentacji tej mapy. Ona uwzględnia to, jak tutaj są rzeki i tak dalej. W sumie dosyć dobrze to jest zrobione. Dobra, tak więc tutaj zapłacimy. Nie chciało mi się, szczerze mówiąc, robić czegoś takiego, żebym tutaj jeździł, jeszcze próbkowanie robił. Nie. Szczerze mówiąc, odkąd jest ta opcja tutaj Farming Simulator, to ja ją zawsze używam. No i oczywiście też tu sobie zrobimy. Zapłać za badania gleby i to chyba wszystko. Bo jeszcze mam jedno pole do wymucenia, ale one jest... A w sumie to też na... O właśnie, zobaczcie, to o czym mówiłem, że tutaj pastwiska są traktowane jako łąki również. Więc... Ale to sobie w następnym. I tutaj też. Tu będziemy zbierać w następnym, bo tam jest jęczmień. Jary to będziemy dopiero w następnym miesiącu to robić. Dobra, tak więc już mniej więcej wiemy. Tutaj wykupiłem to? Tak, wykupiłem, tak więc no tego typu sytuacja. Tak się to prezentuje. Dobra, lecimy po przyczepę. No i właśnie coś takiego. To jest paczka modyfikacji, pewnie dobrze wam znana. Mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, tylko są tutaj duże maszyny. Znaczy w tym sensie, że w tej paczce są również rozrzutniki, ale one są bardzo duże. I przyczepy, też dosyć duże. Są też mniejsze przyczepki, ale generalnie to wiecie jak to jest. Dobra, wreszcie też możemy sobie odpalić maszynkę. Bo ona tutaj już stoi. A, tutaj chyba zamkniemy. Ledwie co, ale udało się. Więc fajnie. Zobaczmy jak to się prezentuje. No jest troszeczkę dosyć ciekawych rzeczy. Na razie, wiecie co, nie będę nic przyciskał, bo na innej serii jak zacząłem coś przyciskać, to później dziwne rzeczy się działy. Aha, dobra, tutaj to jest akurat dosyć łatwe do rozczytania. Tutaj też szybę. Dobra. Ale nie, na razie spokojnie sobie ruszymy i polecimy. Zrobić to, co mamy zrobić. Jak kupowałem tą Renatę, to w komentarzach napisaliście, żebym uważał, bo ona troszeczkę niekoniecznie ma wystarczająco mocy, jeżeli chodzi. Tu chyba bardziej chodzi o skrzynię biegów, niż o samą moc tutaj tego ciągnika, podejrzewam. No ja generalnie spodziewam się, że tu mogą być problemy z tym ciągnikiem, natomiast nie mam zamiaru go za bardzo tak wykorzystywać do jakichś ciężkich prac, tylko do takich zielonkarskich raczej. No bo jest to jednak symbol, tak więc, no, francuska maszyna i tak dalej, tak więc, no, nie będę go eksploatował mocno, no, ale żeby on po prostu był. I najprawdopodobniej ona będzie sobie tutaj raczej stała na tej serii gdzieś tam i będzie robiła klimat, niż ja będę tutaj z nią pracował, bo szczerze mówiąc podejrzewam, że macie rację. Jak tutaj wygląda z pH? No, aha, w części jest dobrze, a w części nie. Tak więc, no dobra, to będzie dosyć ciekawe tutaj. Dobra, wrzucamy to. Załadujemy. No jak widzicie, przyczepa jest dosyć duża, jeszcze ją podczas jazdy rozłożyłem, bo jest taka możliwość, żeby ją rozłożyć, tak więc podejrzewam, że gdybym tutaj naprawdę chciał to zrobić tak dokładniej, poustawiać sobie, to z tych dwóch pól będę mógł zwieść tę słomę.
ale nie będziemy tutaj się jakoś za bardzo skupiać na jakimś dokładnym i takim maksymalnym załadunku, ponieważ no niedaleko jest dowożenia, tak więc zanim tutaj, wiesz, stracę dużo czasu, żeby to ładnie poukładać, no to nie ma sensu. Dobra, spróbujemy tylko tak dociągnąć. O właśnie, dociągnęliśmy, żeby były dwie. Wow. No więc jak widzicie, przyczepa jest dosyć długa. Oj. No, ładnie założyłem, to później ściągnąłem. No tak to jest w moim przypadku. Tak to wyszło. A miało być tak ładnie. Przyczepa, jak widzicie, jest duża. I w sumie chciałem taką na sam początek, bo nie wiem, jak dużo czasu mi zajmie zbieranie pieniędzy na przyczepę, która będzie robiła to w trybie automatycznym, bo one są drogie. Przy czym bardziej chyba stawiam na takie rozwiązanie, kiedy będzie to jednak przyczepa na belki kwadratowe. Chyba tak to będzie. No to ta przyczepa od Arkusina chyba? Jeżeli się nie mylę. To jest, no, w sumie dosyć... Może coś w modyfikacjach będzie. To może tak. Ale nie podejrzewam. Tak więc najprawdopodobniej Arkusin będzie. Ja go dosyć rzadko używałem, bo generalnie zawsze preferowałem... Aj, nie chwyciłem tego. Bo ja zawsze generalnie preferowałem ten Andersona na belki okrągłe, ale tutaj zrobimy sobie kwadratowe, no i ten sprzęt z Arkusina chyba będzie wykorzystywany. Dobra, wiecie co? Ja już to widzę. Ja tutaj zbyt dynamicznie robię niektóre manewry i te belki mi mogą uciec, po prostu wyskoczyć z wideo, tak więc troszeczkę trzeba tutaj spowolnić załadunek, znaczy tą moją jazdę. Tak jak powiedziałem, nie będę się tutaj za bardzo próbował, żeby to było jakoś wybitnie ładnie poukładane, tylko szybko w miarę, bo już się robi ciemno, to jest jedna rzecz. A z drugiej strony to, o czym mówiłem, bliskość gospodarstwa powoduje, że tutaj nie muszę się jakoś za bardzo starać, chociaż wiecie co? Zepnę sobie już te... Gdzie jest? W ogóle z innej strony wyskoczyłem. Czy były... Znaczy nie wiem dlaczego, ale miałem przekonanie, że od strony tej rynówki wyskoczę, chociaż drzwi są z innej strony. Udało się zebrać 55 000 litrów, tu już na litry jest to przeliczone, chociaż jak widzicie, tutaj w statystykach jest podane na belki i na kostki. To jest związane z tym, że najprawdopodobniej ta przyczepa ma po prostu tutaj autoload, taki, który można kupić w sklepie, ale powiedziałem, że nie chcę za bardzo z tego korzystać, w związku z tym robimy sobie w taki sposób, że będziemy po prostu, o właśnie, coś takiego robili. My chyba lepiej było, żeby tutaj ściągnąć te pasy. Widzę, że tam jest kosiarka. Nie najlepszym miejscu ją postawiłem, ale mam nadzieję, że wszystko będzie... No, przesunąłem tą kosiarkę. No dobra, okej. Zastanawiam się, czy teraz w ogóle, bo tutaj tą słomę mam do zebrania, ale już się robi późno, bo już jest 17. A w ogóle ja sobie teraz czas wyłączyłem autentycznie, bo byłoby ciężko to zrobić. Ale nie, no, włączymy ten czas. Zawsze mam takie wrażenie, że na takich mapach, jak są jakieś produkcje, chociaż ja akurat w tym momencie nie mam produkcji, zauważyłem, że czasami jak wyłączysz sobie i wciśniesz na 0, to później dziwne rzeczy się zrobią z produkcjami. Jak na Hofbergman miałem kilka razy. No ale to Hofbergman to jest w ogóle inna historia. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj dojadę i zatrzymam tą przyczepkę. No bo jest już późno, a jeszcze chciałbym dzisiaj wapnować, może nawet wieczorem już skultywatorować i nawet posiać jutro. Tak więc to też jest istotne, zwłaszcza w kontekście łąki. Chciałbym to zrobić naprawdę bardzo szybko. Może nawet dzisiaj bym jeszcze posiał tą trawę. Nasiona mam. Tak więc, bo tutaj się liczy dzień, nie? No zobaczymy. Tak więc biegnę i w sumie... Jeszcze zobaczymy, jak tu pH wygląda. Nie, tutaj akurat pH jest całkiem ok. Tutaj też. Czyli to jest dobrze, że akurat do tych gleb nie ma jakiegoś dużego zapotrzebowania. Dzięki temu też chyba wapnowanie szybko poleci. Ale zrobimy najpierw wapnowanie na łące, bo to jest dla mnie najistotniejsze, żeby jak najszybciej to posiać. Jest sierpień, we wrześniu można to zrobić ok, tak więc spoko. I jeszcze wiecie co, bo ja teraz polecę do sklepu kupić zestaw maszyn. To jeszcze tą maszynę, ścielarkę sprzedamy, ponieważ jak dobrze wiecie, no tutaj można wrzucać spokojnie belki i jest trigger do ścielenia. Znaczy w tym sensie, że belki można wrzucać, tak więc pod tym względem to jest ok. No i widzicie, nie chciałem was okłamywać, no 17 000, no dobra, tutaj 15 000 nie zebraliśmy, no jest tylko 14, no ale prawie 15. Zaokrągleni chłopacy tam podali pewnie, dobra. Lecę sobie, podczepię tą przyczepkę. A,
Właśnie, podczepiłem przyczepkę. Właśnie chcę podczepić tą maszynę, tą ścielarkę, bo ją akurat sprzedam i za chwilę kupimy rozsiewacz do wapna i jeszcze jedną fajną maszynę, który spowoduje, że ten rozsiewacz będzie miał trochę większe możliwości. I w sumie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jestem bardzo ciekaw, jak te maszyny będą ze sobą współgrać. Dobra, podłączymy tego kuna. Okej. Mimo tego, że jest to kun, no to jak powiedziałem, nie jest mi potrzebna ta maszyna, a więc ją lecimy sprzedać. W ogóle nie wiem, do której tutaj sklep jest otwarty, żeby nie było tak, że ja pocałuję zaraz klamkę, nie? No tak może być. Dlatego też z tą słomą tak sobie... Dlatego też wyzerowałem sobie czas, bo tak myślę, kurczę, jak mi tutaj o 18 zamkną, to może być mało ciekawie. W sumie jadąc tutaj do sklepu tak troszeczkę myślałem, że w sumie fajnie by było właśnie na tej serii ścielić, taką ścielarką, nie? No ale może do tego tematu kiedyś wrócimy, jak będę miał więcej pieniędzy. Na ten moment rzeczywiście te maszyny, jeżeli jest pienięże, to jest jakaś wartość dodana, podejrzewam dlatego. Chociaż mógłbym zrobić tutaj więcej kontraktów, to też prawda. Też prawda, no ale na razie zrobimy tak, że jednak sprzedamy. Może kiedyś będzie ścielarka w przyszłości. Zobaczymy. Na razie, tak jak powiedziałem, sprzedajemy tu sprzęt. Zresztą zaraz zobaczę, ile to może... Ile pieniędzy tutaj dostajemy. 28 000, to jest naprawdę dużo. Moim zdaniem naprawdę dużo. A teraz sprzęt, który potrzebny mi będzie. Właśnie tutaj sprawdzałem. O właśnie, tego Arkusina chciałbym. A tą przyczepkę kupiłem. Wiecie? To jest najmniejsza, a zobaczcie, jakie są pozostałe. One są jeszcze większe. Tylko że ten 90 000 to już jest zbyt duża kwota, a poza tym nie mam prasy, nie? Bo nie chcę właśnie tego Andersona, zbyt często go używałem. Dobra, teraz lecimy sobie z maszynami i w sumie nawet nie wiem, w jakiej kategorii tą maszynę znajdę, szczerze mówiąc, ponieważ to jest taki... Ciężko mi powiedzieć. Wywrotka, to jest wywrotka. W sumie fajnie, bo będzie można, nie wiem, może jakiś TMR. Jest dosyć drogie to, ale jest bardzo... Zresztą zaraz pokażę. Nawet ciężko mi powiedzieć, do czego to będzie służyło, ale to jest dosyć ciekawa maszyna, tak więc o coś takiego. Taka wywrotka i tutaj można rozsiewać do wapna, podczepić sobie, albo do nawozów. Wtedy mamy 8500 litrów. Chcę też się tutaj troszeczkę pobawić. Zobaczcie, to będzie dosyć drogie, dlatego też zdecydowałem się sprzedać tą ścielarkę. Chciałbym też, żeby tu były jakieś takie maszyny, które no, są ciekawe po prostu, nie? Tak więc kupujemy to. Chociaż zabawka dosyć droga będzie, autentycznie, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. 8500 litrów, więc to jest tego typu sytuacja. Natomiast rozsiewacz to też pobrany, to jest ta modyfikacja, która pozwala, żeby ten kun też był tutaj, jak widzicie, wapno rozrzucał. 42 metry, nie, sobie to zmniejszymy oczywiście. Też pojemność możemy, no w sumie teraz możemy, zresztą zaraz zobaczymy, czy aż będziemy kółka, weźmiemy sobie kółka, ustawimy. Nie wyglądało to tak jakoś dziwnie. Zaczepy. Właśnie. Na razie nie potrzebuję, ale to też jest taki pomysł, żeby w przyszłości na przykład z bigwagami sobie zaczep tutaj zastosować. Pokrywę chyba niekoniecznie. Dobra, na razie zrobimy to tak w miarę standardowo, żeby nie było to jakoś bardzo drogo, nie? Później ewentualnie te nadstawki sobie wstawimy i będzie ok. No bo tutaj pojemność naprawdę można zwiększyć. Maksymalnie, tylko na razie nie chcę tego wrzucać, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało w kontekście tego, jeżeli będę podłączał tą dodatkową maszynę, nie? Dobra, to powiedzmy coś takiego. No i troszeczkę jednak tych pieniędzy było. Nie wiem, jak z tym kompostem, czy to trzeba będzie rozrzutnikami zrobić? Chyba tak, trzeba będzie sobie luknąć, jak to wygląda. Aha, no i teraz tak, kwestia jest tego typu, czy ja będę kupował tutaj big bagi, czy też na razie pojedziemy sobie do spółdzielni. Wow. Próbujemy to jakoś podłączyć. Mam nadzieję, że się uda podłączyć. Bo to w zasadzie to powinno tak działać. Udało się jakoś? No powiedz, że się udało. I teraz zobaczymy tak. O właśnie! No i teraz widzicie, jak to fajnie wygląda, nie? Jeszcze ewentualnie bym tutaj opony zrobił wąskie i to będzie dosyć ciekawa rzecz. Tylko tak, jak to będzie z wyładunkiem? Muszę sobie to przetestować. Jakie są tutaj w ogóle opcje, nie? No oczywiście szerokość trzeba będzie sobie zmienić, coś takiego. Włącz rozrzutnik nawozu, dobra, okej. Ale dobra, na razie tutaj nie widzę, no bo nie ma czego wrzucać. Zaraz zobaczymy. Więc lecimy sobie do
miejsca, gdzie będę mógł ewentualnie... Kurczę, jest to otwarte jest. A, dobra. No bo jeszcze nie ma tej 18. Autentycznie nie wiem, do której tutaj jest sklep otwarty, czy mi czasami nie zamkną, ale musicie przyznać, że dosyć ciekawa jest to. Bo jak zobaczyłem to i mówię, kurczę, Francuzi to mają fantazję. I mówię, muszę to wiedzieć, nie? Nieważne jakie są koszty, no troszeczkę kosztowało, ale właśnie o to chodzi, że grając, no musisz mieć radochę czerpać, nie? Nie możesz cierpieć tutaj non-stop te same maszyny. Nawet jeżeli to kosztuje, masz taką fanaberię, zrób to. Więcej będziesz musiał pracować, ale miej z tego przyjemność jakąś, nie? A nie tak... miej po prostu frajdę z gry i coś takiego, taką maszynę. No muszę powiedzieć, że mi się to bardzo spodobało. Teraz tak, lecimy sobie tutaj, bo polecimy do spółdzielni. W spółdzielni będę chyba, jeżeli się nie mylę, mam nadzieję, że już na tyle poznałem tą mapę, że się nie zgubiłem w tym momencie. Chodzi o to, tak, jedziemy tutaj. Fajnie, bo ta spółdzielnia jest niedaleko moich pól, tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kwestii też kosztów. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego w plikach, jak wygląda sytuacja z wapnem, czy na przykład tam jest bardziej korzystne zakupywanie wapna w tej spółdzielni, takiego już sypkiego, czy też, nie wiem, w Big Bagach. To jeszcze trzeba będzie sobie to zobaczyć. W Big Bagach są to pewnie standardowe ceny, natomiast tutaj może być troszeczkę taniej to. Gdzie to jest? O, to jest tutaj. I teraz tak. Właśnie, zaraz zobaczymy, gdzie to się w ogóle pobiera. Czy to są jakieś biny? A nie, to już wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy czasami nie będę musiał odczepić. A dobra, fajnie jest zrobione, że tędy można zjechać. Tutaj wam pokażę jedną rzecz. Jest to majstersztyk na tej mapie. Jak ja to zobaczyłem, to normalnie wymiękłem. Jedna rzecz, która robi tutaj robotę. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. Widzicie? Zobaczcie, że tutaj są takie podpory metalowe, które utrzymują dach. Bo tutaj, zobaczcie, ta drewniana podpora, ona, nie wiem, zgniła czy coś takiego. Jak to fajnie, jak ja zobaczyłem to, mówię, no rzeczywiście, takie rzeczy robią różnicę, co nie? Że komuś się chciało coś takiego zrobić, to zajmuje dużo czasu. Autentycznie. Że coś takiego chciał zrobić. No to mówi dużo o twórcach tej mapy. Autentycznie. Dobra, lecimy sobie z napełnianiem i wapno będziemy kupowali, tylko ile tutaj będzie, jak to będzie wyglądało cenowo. Fajnie, że mi wrzuca do przyczepy. Czyli mamy 2 zbiorniki od razu, nie? $8,500, 5,500. To ile? Jakieś 650 za tonę, nie? Zaraz zobaczymy, bo nawet nie wiem, jak standardowo wygląda w przypadku tutaj wapnowania. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Czyli to jest 1000, no to wyjdzie taniej tutaj. I to zdecydowanie, bo zobaczcie, 2000 litrów i tutaj jest 450. I to, kurczę, nie jest fajne, szczerze mówiąc, to mi się nie podoba. To powinno być odwrotnie, nie? Że jak luzem kupujecie, to powinno być taniej. No ale tak to jest w grze zrobione niestety. Szkoda, bo liczyłem, że na tej mapie będzie to zrobione dobrze, bo tutaj, jak widzicie, 2000 litrów kosztuje 450. Tak więc ja tutaj tylko raz przyjadę i w sumie po nic więcej nie będę tu już przyjeżdżał. Więc szkoda. Szkoda. Dobra, teraz lecimy sobie z tym. I... Aha, właśnie, zaraz zobaczymy. Bo to od razu możemy sobie włączyć. Czyli można... Dobra, w rozsiewaczu będzie można po prostu wrzucić sobie też jeszcze nadstawki, żeby miało większą pojemność. Zdecydowanie będzie można to zrobić, tak więc spoko, pod tym względem jest fajnie. Dobra, i lecimy sobie tędy. No więc, no niestety szkoda jest, bo autentycznie liczyłem na to, że na tej mapie jest to dobrze zrobione. Natomiast jeżeli dobrze liczyłem, bo tak na szybko to przeliczyłem, to 8500 litrów, a ja zapłaciłem 5500, czyli tak około 650, gdzieś około 600-650 za 1000 litrów. No a tam zobaczcie, jest 450 za 2000 litrów. Nawet gdyby to było za 1000, to i tak się opłaca, nie? Czyli w Big Bagach będzie się opłacało to. Czyli dobrze, tą przyczepkę będziemy mieli jednak do też dowożenia nie tylko belek, ale również i będziemy musieli też ogarniać tutaj rzeczywistość z Big Bagami, a więc zacznę to przywozić. Chciałem tylko to sprawdzić, żeby mieć pewność, bo
Liczyłem na to, że to będzie tutaj jednak, no ale niestety nie ma. Szkoda, moim zdaniem szkoda. Lecimy sobie na gospodarstwo i chyba tak. Teraz się zorientowałem, bo tak wzrokiem popatrzałem w lewą stronę i tam powinienem skręcić autentycznie, bo już widzę, że jest cmentarz. I tak mówię, ty, to jest moje miejsce znajome i tu już chyba drugi raz w tym samym miejscu nawracam, co nie? Okej, bo powinienem skręcić w lewo. No dobra, teraz sobie wjedziemy tutaj. Zmienimy ustawienia, bo koniecznie tą łąkę chcę tutaj nawieść. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No już ciemno jest. No pH tutaj musi być na tej łące ogarnięte. I to jeszcze dzisiaj do nocy będę. Nie wiem, czy mam... Nie, mam jakiegoś drapaka. Tak więc tu kultywatorem jeszcze puścimy nim. I później też sobie kupimy jakiś lepszy sprzęt. Tutaj... Kurczę, najlepiej, żeby było to... tą trawę posiać tym... siewnikiem uprawiającym, nie? Bo wtedy bonusy się dostaje. No ale dobra, na razie musimy to zrobić tak, jak to jest. Oczywiście zmieniam sobie tutaj szerokość roboczą w sumie do minimalnej. To akurat przy wapnowaniu jest moim zdaniem fair, nie? I na tym polu to też, bo to rzeczywiście te pole nie jest jakieś takie wybitnie duże, znaczy w tym sensie, że szerokie, nie? I wapnowanie tak na 15 metrów to i tak jest moim zdaniem za duże, ale ten rozsiewacz ma chyba do 42 metrów. Przy nawozie jak najbardziej, natomiast teraz to nie będziemy czegoś takiego robili. Dobra, nie wiem, czy tutaj chwyci. GPS w ogóle ma problem, właśnie z tą łąką. To wcześniej też mówiłem, trzeba to przeorać chyba. I tutaj zasiejemy ewentualnie nową... A dobra, jeżeli nie wykrywa, no to się nie będziemy bawili tutaj, tylko polecimy sobie. Bo to nie jest kwestia tego typu, że ja tutaj muszę jakoś tam... Będzie wapnowane, to będzie widać, gdzie jest gdzie te wapno jest. Jest tak automatyczna dawka, tak więc też spoko możemy sobie lecieć. I zobaczcie, jaka fajna jest tekstura wapnowania, nie? To mi się podoba. Ja lubię, jak są takie tekstury, nie takie białe, żarówiaste, jak to jest w podstawce, takie, wiecie, te wapno jest takie białe jak biel tytanowa, raczej, nie, takie żarówiaste, tak jak właśnie powiedziałem, a tylko jest tutaj taki kolor, nie jest taki bardzo, bardzo biały, taki brudnawy troszkę. Dobra, te 15 metrów to ja tutaj do tego, nieźle sypię do strumienia te wapno. Najlepsze by było taki, też się zastanawiałem, czy by, i chyba to w przyszłości zrobię sobie tutaj, taki rozsiewacz do wapna, który jest naprawdę na niewielką szerokość, jeździ się nim. Taki ławkowy rozsiewacz do wapna, nie? Tak więc... W sumie bardzo rzadko pokazywana. Albo... No jeszcze pomyślimy. Na razie tylko tutaj wpadliśmy z tym. Niestety GPS-a tutaj, jak powiedziałem, na tych łąkach nie za bardzo to nawet gra wychwytuje, że to jest nasze pole, nie? Przed chwilą wam pokazywałem, że jest tutaj pewien problem, nie? Z tym. Ale zobaczcie, jak spoko wystarcza te wapno. Ciekawe, czy podczas jazdy będę mógł tutaj dosypywać? A dobra, lecimy sobie dalej, zobaczymy, czy to się skończy i zatrzyma się, czy, nie wiem, w jakiś magiczny sposób będzie mi tutaj z tego dużego zapodajnika, że się tak wyrażę, będzie mi tutaj dosypywało. Nie wiem, zaraz zobaczymy, jeszcze wjedziemy sobie tędy. Nie, cały czas rozsypujemy, nie? Czy to traktuję jako zbiornik czołowy? Wiecie, jak to jest w farmingu. Chyba to tak działa, niestety. Szkoda. No ale dobra. A nie? Nie. Jednak to po prostu... Bo już byłem przekonany, że może jest to dobrze zrobione. Znaczy dobrze zrobione. Jest zrobione jak jest, nie? Jak to w Giants ogarniał rzeczywistość. Natomiast tutaj chyba już nie było miejsca, dlatego on już przestał rozsiewać. Zaraz zobaczymy, jak to jest. No niestety, no taka jest sytuacja. Ale powiem wam, że zestawik jest całkiem spoko, co nie? Tak więc będę go wykorzystał zdecydowanie do wapnowania i do nawożenia również. I w przyszłości inne rzeczy będziemy tutaj wozili. Najprawdopodobniej ten kompost będziemy tutaj ogarniali. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Za chwilę tutaj wpadam z sprzętami, żeby to zasiać, tą trawę, i będziemy siać nową trawę, ale to już być może w następnym odcinku, nie no, w następnym odcinku będzie już następny miesiąc, bo tutaj trzeba trochę posunąć rozgrywkę, to prawda. A więc w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Pozdrawiam, Anton. Fajny zestawik, mi się bardzo podoba.